Witamy serdecznie. Dzisiaj nasz ostatni dzień na Kolancie. Właśnie byliśmy się wyczekautować, jesteśmy spakowani, bagaże zostawione w lobby. Popływaliśmy przez godzinkę. No i teraz czekamy na naszą taksówę. Taksuwa zawiezie nas na prom. Prom zawiezie nas do Krabi na Ao Nang Pier i stamtąd ma nas też odebrać taksówę i zawieźć do hotelu. Za wszystko zapłaciliśmy 550 batów, załatwiliśmy to w hotelu. Jest to zdecydowanie najtańszy i najprostszy sposób, żeby przedostać się z miejsca na miejsce. Nie rzut oka na nasz resorcik. Było tu naprawdę bardzo fajnie, polecamy. Kiedyś wydamy przewodnik, to na pewno napiszemy w przewodniku co, gdzie i jak. No ale teraz nie mamy czasu. Idziemy szukać naszego taksi. Nasza podróż do Ao Nang potrwa około 4 godzin, przynajmniej tak obiecują. Jest godzina 12, a mamy być o 16 w hotelu, jak dobrze pójdzie. No zobaczymy. Podróżowanie promem jest najkrótszą w sumie chyba opcją transportu. Można było jeszcze wybrać minivana, który był 50 batów tańszy, no ale podróż trwa znacznie dłużej i podobno jest mniej komfortowo i nie ma miejsca na bagaże. Także wybraliśmy prom. W międzyczasie jak czekamy na vana, bo wiecie, jak mamy pick-up, no ale sobie dostrzegają sobie prawo, że mają pół godziny czasu, kiedy dotrą, odebrać nas, więc czekamy. Ale w międzyczasie chciałam Wam pokazać jeszcze, co tu można robić. Można na przykład wybrać się na taką wycieczkę na 4 wyspy. Taka wycieczka akurat w tym folderze kosztuje 1000 batów od osoby, ale wczoraj się pytaliśmy tutaj obok na te 4 wyspy Kon Gai, Komuk, Kokradan i Korczłek albo Kouen, nie pamiętam, która to była, kosztowało 750 batów od osoby, te 2 osoby, także opłaca się jeździć tu na wycieczki. No i patrzcie, takie ładne widoczki możecie widzieć. Byście się chcieli wybrać na zajęcia z gotowania, no to 2000 batów albo 4000 batów, jeżeli jesteście w parze od osoby. Natomiast jak idziecie na rodzinną lekcję gotowania, 1600. Za dorosłego 990 za dziecko. 1100 batów można się też wybrać na Kopi, która się tutaj nazywa Ghost Island, czyli Wyspa Ducha albo Duchów, Talabeng, Bubu Island i do zobaczenia lasy mangrowcowe. Tak wygląda program. No i 1100 batów można jechać. Dojechało taksi lekko spóźnione, ale najważniejsze, że są. Jesteśmy w naszej taksóweczce. Jak widzicie, czekamy na kolejne osoby. Tutaj jest ich więcej. Siedzimy na pace pick-upa i mamy nadzieję, że nie spadniemy tędy. Jest spoko. Ale troszkę trzęsie. Troszkę dużo, jak idziemy. Na wejście tutaj jest, mamy taki schodeczek, w którym wchodzimy na tą pakę, także są super przygotowani. Jest wyzwanie. Tak, a nasze bagaże są na górze. I z powrotem jesteśmy przy porcie. Pan nas wypakował, zabiera się, my też się zbieramy i lecimy dalej. Thank you very much. No i tak to się żyje. Codziennie obładowani tutaj, w jakichś korkach, gnają po ulicy. Ale pochwalę się, dzisiaj pierwszy raz jestem w klapkach. Skarpy zostawiłem w plecaku. Zobaczymy, czy to był dobry pomysł. Myszka Miki, jakieś koty, ale wiadomo było, że w końcu na pika trafimy. Chociaż goni go ośmiornica. Dobra, koniec tego. Gdzie jest Nemo, ma tu swoją rzeźbę, a my lecimy szukać biletów. Tutaj rezerwacje załatwia się w takich miejscach. Nie jest to do końca dobrze opisane, więc musicie wychodzić i się pytać.
Później jak już jesteście, no to dostajecie naklejkę. Tym razem pierwszy raz nie dostaliśmy naklejki na bagaż, więc mamy nadzieję, że po prostu to będzie łódka, która płynie w jedno miejsce. Ale też pan powiedział, że musimy szukać białej łodzi. Z naszego doświadczenia wszystkie łodzie są tu białe, no ale chyba sobie poradzimy. A jak nie, no to widzimy się z powrotem w Kolipach. Tak wyglądają prawdziwi podróżnicy. Nie ma lipy. Cieszymy się bardzo, że zrobiliśmy zakupy, więc mamy cięższe torby, ale może już niedługo uda się część zakupów odesłać z powrotem do Polski. Tylko my czekamy, jest tu całkiem sporo ludzi i znowu wieje. Speedboaty są, jakieś łodzie czekają, może to któryś z nas. Tam płyną pewnie w drugą stronę. Wczoraj na filmie mówiłem wam, że dwie wyspy Koh-Lanta, czyli Nui Yai łączy most i właśnie za mną ten most się znajduje, także żeby nie było, że ktoś tu ściemnia, jest potwierdzenie. Wasza łódka przypłynęła. Organizacja trochę jak przy ewakuacji Titanica, także każdy sobie swoje, nikt nic do końca nie wie. Tam ludzie próbują szukać sobie swoich walizek, przez co nikt nie zsiada z łódki. Tutaj ludzie czekają, bo nie wzięli swoich walizek. Tutaj pan krzyczy. Także jest po tajlandzku. Trochę ciężkie zejście z pokładu. Jak wszyscy zejdą z pokładu, to w końcu my będziemy mogli wejść. Wchodzimy. Jesteśmy już na statku. Ja mam takie przemyślenia, że im bardziej cywilizowane kraje, tym mniej cywilizowani ludzie się zachowują w kolejkach. Po prostu, żeby wejść tu, no to graniczyło z cudem, ale jakoś nam się udało. Zostawiliśmy walizki na pokładzie, znaczy plecaki. Teraz siedzimy i czekamy na resztę, ale mam znikomą wiarę w ludzkość, jeżeli my się tak przepychamy, żeby wejść na statek. Wiecie, patrzcie ile jest miejsca, ale ludzie i tak muszą być pierwsi. Zanim dotrzemy do Aonang, przybijemy jeszcze do Railay. Przyjedziemy tutaj jeszcze i zrobimy odcinek stąd. No ale warto wiedzieć, że tutaj też promy bezpośrednio dopływają. No i słuchajcie, dopłynęliśmy do Aonang. Port wygląda super. Patrzcie. Mieliśmy za 2 godzinki, teraz pewnie 2 godzinki będziemy szukać naszych plecaków, bo tutaj naprawdę wygląda to niewesoło. No, ale mamy nadzieję, że ludzie wezmą swoje, a my będziemy mogli później na spokojnie już zabrać nasze plecaki i pojechać do hotelu. Okej, wsiadamy do naszego transferu. Trochę zamieszania tu jest, ale daliśmy radę. Pozdrawiamy serdecznie spod naszego hotelu. Nie mamy nic do powiedzenia, chcemy się nim pochwalić. Patrzcie, tak wygląda. I mogę tylko powiedzieć, że on tak wygląda z zewnątrz, bo pokoje są takie, nazwijmy to, znośne. Takie jak w XIX wieku. Ale tak mówiąc zupełnie szczerze, to my nie narzekamy. Jesteśmy tu na 9 dni, zapłaciliśmy 1300 zł, więc wydaje mi się, że nie powinniśmy mieć zbyt wysokich wymagań. Jest klimatyzacja, jest łazienka, jest woda, jest nawet lodówka, więc wszystko, czego potrzebujemy, jest, a nawet ekstra dodali łóżko, także nie narzekamy. Jest dużo basenów, jest blisko do plaży, już jesteśmy na plaży, także... Tak, to jest coś, co jest najfajniejsze. Już wam pokazujemy, dlaczego wzięliśmy ten hotel. No właśnie dlatego. Piękna plaża, piękne morze. Tylko morze oczywiście po południu poszło sobie daleko od nas. Ale jutro rano je podziwiamy i się w nim wykąpiemy. Tutaj też wzdłuż tej plaży jest taka super fajna promenadka, więc można też iść bardziej w cieniu. Teraz to słońce już tak bardzo nie przeszkadza, bo jest po 17, ale jak jest taki full sun, to rzeczywiście fajnie schronić się trochę w cieniu.
My teraz idziemy do miasta, mamy tam dosłownie kawałek i będziemy coś jeść. Skoro jeszcze jestem głodny, to chce mi się gadać, więc skoro mam coś wam takiego powiedzieć specjalnego o tym miejscu, to powiem wam to, że ja się w ogóle kompletnie nie spodziewałem, jak fajnie tutaj jest. Mi się wydawało, że tu będzie jakieś ogromne miacho, że będzie głośno, że będzie pełno samochodów, że będzie w ogóle taki, no taki patong. A tu się okazuje, że my jesteśmy troszkę bardziej na uboczu. Cisza, spokój, tych samochodów wcale nie tak dużo, korków brak i wszędzie dookoła natura. Także ja jestem bardzo miło zaskoczony. Gabi już tu była, więc ona wam opowie, jak wyglądało to kiedyś, a jak wygląda teraz. No ale ja jestem szczęśliwy. Co będzie siadła? Numer 28. Kurczaka w sosie strygowym. A ja jem piąteczkę, czyli nudle w sosie sojowym. Mówiliśmy jedzonko, teraz poszukamy czegoś do picia, a może jeszcze sobie zrobimy jakieś sajgoneczki na deser albo na start. Tylko powiem, że już znaleźliśmy miejsce, gdzie będziemy jeść praktycznie codziennie. Tutaj można sobie wybrać naprawdę wszystko. My dzisiaj idziemy w ryżyki nudle, ale są tutaj też żeberka, są tutaj inne rzeczy, więc będziemy naprawdę codziennie próbowali nowych rzeczy. Ja myślę, że bierzemy 3 spring rollki i do tego nasz obiadek ze stoiska obok. Mamy już jedzenie. Gabi zamówiła sobie bardzo fajną kurczaczkę. Ja zamówiłem sobie nudle. Także dziękuję pani za nudle z sosem sojowym. Takich jeszcze nie jadłem. Ale poza tym, że to ryż, to wszystko bardzo dobre. Naszą kolację dzisiaj sponsorowała ta miejscówka. A teraz idziemy zobaczyć tak zwany zachód słońca, czyli się spóźniliśmy, jest już po. Niestety lekko spóźniliśmy się na zachód słońca, ale co z tego, i tak jest fajnie. No ale cóż, chyba tutaj wcześniej zachodzi niż w miejscu, gdzie byliśmy ostatnio. Ale za to napełniliśmy brzuszki. To był bardzo długi dzień, rozpoczęliśmy go naprawdę wcześnie rano, w zupełnie innym miejscu. Udało nam się tutaj przeprawić. Najpierw taksówką, później promem, później znowu taksówką. Odnaleźliśmy hotel, zjedliśmy, no i słońce zaszło, więc i my powoli będziemy szykować się już do hotelu i do łóżek. Także dzięki wielkie, fajnie, że zostaliście do końca, fajnie, że obejrzeliście. Mamy nadzieję, że ten i inne filmy wam się podobają. Zostawcie jakiegoś lajka, dajcie suba, komentarz, co tylko tam chcecie. I widzimy się w następnym filmie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pozdrawiamy za Onang. Normalnie Ptasie Radio.